rowerek o wschodzie słońca. Tu z tyłu pokażę te słońce. Trasa długa, po prawie 500 km nas czeka. Ładnie co? Dzisiaj będą dwa odcinki specjalne, niedługie, łącznie około 180 km i sporo dojazdówki po asfalcie. No i czekamy na jeszcze 2 dni ścigania. Dzisiaj i jutro. Dobrze idzie naszym. Plasują się w liczbach 12 miejsca, więc całkiem nieźle jak na taką ilość zawodników w swojej klasie i też w generalce. Więc co? Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie dzień. Pakujemy się, kończymy. Do zobaczenia później na trasie. Dzisiaj też bardzo długi odcinek, ale też nie dużo dojazdówek, ale podobno ładnymi terenami. No i założenie na dzień dzisiejszy. Jedziemy tak, żeby dojechać do końca. Można byłoby dzisiaj fajnie grzać i skręcić fajnych materiałów i poćwiczyć jazdę, bo mamy dużo szutrów, dużo skalistych, krętych dróg w górach, ale nasze obydwie tylnie piasty, które mamy ostatnie, mogą tego nie wytrzymać, więc zrzucamy prędkość, chowamy ego, ewentualnie nawet dajemy się wyprzedzać. Nie wiem wtedy, jak to będzie z tym ego. Coś się zmieni na trasie, na Ale dojeżdżamy do końca, bo i tak my walczymy o to, żeby już nie złapać żadnych większych awarii i nie nabijać naszych opóźnień w zestawieniu w godzinach, a minut to my nie musimy już wyrabiać, nie? Bo to i tak nam minuty nic nie zmienią. Więc jedziemy oczywiście szybko, no nie będziemy jechać 20 na godzinę, ale nie będziemy się rajdować, nie będziemy zapierdalać, po prostu złapiemy sobie jakąś prędkość na każdy odcinek średnią i będę jechał na wskaźniki, no po prostu z założeniem utrzymania płynnej jazdy, omijania wszelkich wyrw z dużo spokojniejszą, dużo mniejszą prędkością. Więc też zadanie tak jak wczoraj, wjechać za dnia na metę, wyspać się i jutro wystartować nadal sprawnym autem. Nie teraz, kochanieńki, nie teraz, nie Taktyka na teraz. dzisiaj? Jak? Taktyka na dzisiaj? Jalla, jalla! O, dwóch braci razem, zobaczcie, czy oni są do siebie podobni? Tak, bliźniacy, czterojajowi. Za 600 metrów, lekko w lewo. The drive shaft is broke day before, with 6 kilometers before the drive shaft is broke. 2 days before, the same problem. But here we are. We are in desert and nobody know what's happened. Jak tam Chris? Jak tam Chris? Elegancko. Fajny odcinek, naprawdę mega szybki. Dużo fanów. No trochę musieliśmy zdejmować nogę z gazu, bo oszczędzamy piasty, ale odcinek pierwsza klasa. No jak mamy na 113 jechać cały czas. Jak tam pierwszy raz pustyny? Łukasz, Naprawdę zajebiście i będziemy tutaj wracać co roku. O, petarda. Aleks, petarda, rajd, fajny. Bardzo się podobało, ale no, to nam dało opcję, że jechaliśmy, bo nam koła się dygają strasznie, to zobaczcie, leży bokiem. Ale problem jest to, że same proste, no
naprawdę no 90% odcinka Przejechaliśmy. proste, tylko mamy speed limit na 113. Nie wiem, no do 113. A można 140 pełną pizdą by jechać. Wydaje mi się, Talala. już wygłodniały. Ostatnie dni na rajdzie, to już tak się zaczyna. Co to za Rocket Fuel? To jest, wiesz co, tak zwany spacer rajdowego farmera. Dawaj. Zostałam zatrzymana. Oho, co przeskrobała? Well done. Ten ostatni fragment tego odcinka, ostatnie 40 km, zajebiste, takie rajdowe. Bo wąskie, jak w Portugalii było, bo już drzewa tu się pojawiły w tym terenie, co wyjechaliśmy. Już nie ma takiego charakteru pustyni, tylko takie stepy. No portugalsko, nie Robert, zobacz. Naprawdę jest takie portugalsko i wąskie takie kanioniki, droga wycięta, obsadzone drzewami. I jak tam się leci, to zajebisty fan. Długie zakręty, parę takich szykan i znowu prosta. Długie zakręty, szykany i prosta. Parę było grubych dziurek takich, gdzie można było koło stracić, ale to na bieżąco już mamy system. Mamy system alarmowania się i wyczuwamy, bo pierwsze dni to tak żeśmy dopracowywali to, jak to robić i teraz już wiemy jak przez nie przejeżdżać bez ryzyka rozpierdolu. A cały dzień podsumowując, dla mnie to kurde opcja skurcze. Ja już widzę, jakby nigdy wcześniej nie rozumiałem, po co jest takie coś, jak regulowane pedały i tak dalej. Jak mam za wysoką nogę na hamulcu lewą, to mam skurcz dwójka, pośladek i linia pleców, nie? I wyginam tą nogę, kurde, staram się znaleźć, ale nie ma takiej pozycji, w której bym poczuł ulgę. Więc jadę przez zaciśnięte zęby. A Krzysztof nóżki, o tak oparte ma. Krzysztof na tablecie znowu grał, ale nie założyliśmy tutaj blokady rodzicielskie? Ja miałem No nóżki wybłagam, wyciągnięte, skrzyżowane. Wyglądasz trochę jak na onboardach, wiesz, jakbyś tam spokojnie mógł książki czytać. A tak jest, ja mam taką super wygodną pozycję. Naprawdę teraz, jak mam, wiesz,
skaczemy po wydmach, to się zapieram nogami, a jak to mogę sobie na środek wyciągnąć o tak, skrzyżować. Brakuje tylko tego, telewizora. No i co, Robercie, kończymy dzień 6. Tak, dobiegł przedostatni dzień całego rajdu i to jest pierwszy dzień, w którym prawie nie musieliśmy nikogo ratować. No ale nie musieliśmy nikogo wyciągać z muldy, z zasp. No i co, jutro ostatni dzień. No i nie można chwalić dnia przed zachodem słońca, ale no czuję zapach dojechania do celu, a to jest sukces na tym rajdu. Red Fox! Red Fox! Red Fox, Red Fox, Red Fox, Red Fox, Red Fox! Co, Billy Hill się spisał? Tak. Hiruksik się spisał. 4000 km? Czekaj, policzmy. 5 razy 5 to jest 2,5. 500 robiliśmy. No to liczmy, że 4000 km po samej Tunezji zrobiliśmy na ten moment, a jeszcze mamy jeden dzień przed nami. No i kurde, moje wam auto jest zajebiste, bo no jedynie co? Koła trochę się zdarły od kamieni, widać, że mocno się zużyły, ale całe zawieszenie, w ogóle nic tu się nie dzieje. Naprawdę kurde w szoku jestem, bo dawaliśmy na trasie nawet 140 czasami lecieliśmy po tych szutrach. Kamienie, piachy, wszystko, więc zajebiście, podobało mi się to, także fajnie.